Dyrektorze naszego domu, towarzyszu Aritonie Jakowlewskim. Naturalnie tylko o części jego życia. Tej części, którą znam. Mówiono, że skierowano go tu specjalnie, żeby zaopiekował się dziećmi osieroconymi przez wojnę. Mówiono, że sam osobiście do tego dążył w imię miłości. Niech to diabli. Cały pobyt w domu jednak przeszedł mu jednak samotnie. To on się zresztą odosabiał. Prócz obowiązków służbowych nie istniało nic, co by go łączyło z ludźmi. Jedynym, jak się wydaje, towarzyszem i przyjacielem był mu silny i wierny pies, Andruszka. Było coś zadziwiającego, trudnego do wytłumaczenia. Ten człowiek i ten pies. Jakaś przeklęta wspólna dola. Wszyscy w domu wiedzieli, że stanie się coś złego z Aritonem Jakowlewskim. Ale nikt nie uważał za stosowne, żeby choć palcem kiwnąć. Nie chcę przez to powiedzieć, że nikt w całym domu ani trochę go nie żałował. W końcu chodziło o życie ludzkie. Taki czy inny. Ale człowiek, taki człowiek rozważy sobie wszystko, a potem bezlitośnie wydaje na siebie wyrok. Umiera z jakąś dziwną ulgą w duszy, że sam siebie karze. A duszę ma chrześcijańską, pokutniczą. Myśli, że uratował się, obmył skalane ręce, wszystko naprawił, teraz dość, żegnaj życie. Tata był istnym szatanem, wciąż jeszcze chodził w mundurze, w furażerce, z czerwoną gwiazdą. Mówiono o nim stary partyzan. O, jaki był wtedy dumny, jaki pewny siebie. Czasem udawał, że nie dowidzi. Ale wzrok miał niczym sokół. Nigdy też nie zdarzyło się, żeby zamachnął się daremnie. Pod tym względem stanowił rzadki przypadek. Myślał rękami. W tym celu używał lewej i prawej, ale nierzadko stawał się bardziej myślący. Wtedy wróg szły obydwie naraz. Jednym słowem tata należał do tych przykładnych obywateli, którzy nie mają w sobie nic negatywnego. Był on, prawdę mówiąc, jednym z tych, którzy raz na zawsze stawiają krzyżyk na swoim życiu, niby na jakiejś zwykłej sprawie. No i spróbuj im tę filozofię wybić z głowy, pijak. Pozbawiony alkoholu. Załamuje się. I cześć. Podobnie byłoby z Aritonem Jakowlewskim. Gdyby, nie daj Boże, odstąpił od swoich pozytywnych dążeń, chyba by się rozchorował, tak jakby całą siłę czerpał z wykonywania tych głupich zadań. Chciałbym teraz opowiedzieć o towarzyszce Oliwerze Srezowskiej, naszej wicedyrektorki. Któż się nie pilnował, któż nie unikał towarzyszki Oliwery Srezowskiej. A jakże? Dziwne to było stworzenie. Miało żeńskie imię. Ale poza tym nic w sobie ładnego, nic delikatnego. Bez końca umiała wymyślać tylko akcje. Nie diabli porwą, akcje. Szczególnie wyróżniała się wymyślaniem akcji. Była w tej dziedzinie wyjątkowym specem. Jej nazwisko często pojawiało się w referatach, gazetkach ściennych, miejscowej prasie partyjnej. Towarzyszkę Oliwerę Srezowską
stawiano za wzór człowieka w społeczeństwie bezklasowym. Towarzyszka Olivera by zdechła, gdyby nie mogła wymyśleć jakiejś akcji. We wszystkim doszukiwała się treści, sensu. Jej zapał był tak wielki, a jednocześnie tak obrzydliwy, wstrętny, że nikt nie mógł się w tym połapać. Dziewczyny bały się jej jak ognia. A jakże? Jak ognia. Kiedy kazała mi się czołgać, bez słowa kładły się na ziemi i spełniały jej rozkaz. Rozkaz towarzyszki Srezowskiej, bo też była mistrzem w karaniu. To muszę przyznać. Zwyczajne kary jako zbyt delikatne jej nie zadawalały. Mówiła, że nie warto brudzić rąk byle czym. Pamiętam takie zdarzenie. Któryś figlarz, nie wiem jak, zakradł się do pokoiku towarzyszki Oliwery Srezowskiej i pomalował lewy wąs generalismusa białą farbą. Poza tym porobił mu kropki na twarzy. Po prostu cyrk, dobry Boże, jak ten wypadek ugodził w towarzyszkę Oliwerę Srezowską, w jej młode i czyste serce. Jakby jej ojciec umarł. Ktoś najbliższy taki wydała krzyk, a chwilę potem jak podcięta runęła na podłogę. Jak już wspomniałem, postać Stalina to był ktoś dla niej najukochańszy, najmilszy, najwspanialszy. Jej młode życie było w niebezpieczeństwie. Towarzyszka Olivera Srezowska jak zarżnięta kura miotała się po podłodze. Jak zawsze, w imię lepszego jutra, zbierz siły i wstań śmiało. Rozrzekły się nad lata. Mówił po prostu jak poeta. Wzruszenie dodawało mu skrzydeł. Towarzyszko Srezowska! Cuciły ją także nasze biedne dziewczyny, ze łzami w oczach, modląc się przy tym raz po raz. I być może te modlitwy i ten płacz w końcu ją obudził. Rozpoczęło się śledztwo, które trwało dniem i nocą bez przerwy, nawet podczas snu. Po kolei wszystkich wzywano do kancelarii. Przestępstwo było bowiem niezwykle ciężkie. Sprawa, jak się okazało później, była bardzo poważna, a nawet cienka, delikatna. Po kolei wzywano nas do kancelarii, począwszy od nas, wychowanków, poprzez nauczycieli i wychowawców, aż do personalnych i całego kierownictwa. O matko, to już nie było wyjścia. Wystarczyło, żeby padło na ciebie podejrzenie, żebyś się wzbudził byle głupstwem, albo żeby ktoś wskazał na ciebie palcem. W tych dniach każdy, od pierwszego do ostatniego człowieka w domu, był chory. Śledztwo wśród wychowanków przebiegało w kilku fazach. Najpierw niby tak sobie mieliśmy opowiadać życiorys Józefa Wissarionowicza Stalina, gdzie się urodził, kiedy, z jakiego ojca, jakiej matki. Była to naturalnie biedna rodzina. Chłopi, robotnicy. Józef już od najmłodszych lat poznał, co znaczy ciężkie życie. Okrutny wyzysk. Niesprawiedliwość społeczna. Szkołę powszechną w rodzinnej wiosce ukończył z celującym wynikiem. Uczył się pilnie. We wszystkim pomagał ubogim rodzicom. Słabszym uczniom pomagał w nauce czytania i pisaniu wypracowań na
wolne tematy. Książka była mu najwierniejszym przyjacielem. Od dziecka nosił w sercu wolność. Jego najsilniejszym uczuciem była tęsknota do wolności. Tam daleko, w przepięknym kraju pełnym kwiatów, pasając konie, na bezkresnych równinach, podczas zabawy, podczas najlepszej zabawy zatrzymywał się nagle, stawał jak wryty i patrzył w zachodzące słońce. Ignacy, nie zapominajmy, kto tutaj jest brygadzistą, a kto pali papierosa w pomieszczeniu socjalnym. Panie brygadzisto! Słucham? O, słucham. A jeśli ma rację? Szubierkę? Nie, ale wiesz co? Brygadzisto! Nie żadnej kłótnie tutaj nie interesują. Proszę się uspokoić. Im szybciej się uwiniemy, tym większa będzie przerwa. O, tak. A widzieliście A proszę zobaczyć. A, to z Ameryki mi przynieśli. No nie rozprzątam. Też miałam kiedyś taką. Stopkę. Ale? Piszą za nowe pieniądze! Dziękuję serdecznie. Chodźcie sobie, wysprzątane. Ale to można siedzieć. Lapy zdejmę. Panie brygadisto? O! Dobrze, Juliuszu, powierzam ci. Zobaczcie, on ma A szybę. tutaj była prosto z Berlina. Prosto dla pana, panie brygadisto. Marko, jedź. Ignacy, muszę ci przyznać, że jednak nie jesteś bezużyteczny. No szuka dopiero żony. Wiesz, Myrka, jak jest rozpędna, to ja mówię, to jest bardzo dobry kandydat. My się znamy, to jest... Nie, brat, jest zwyczajny debil. Chodzi świnia do bary. To jeszcze nie. Jak brygadista coś powie, to w ogóle gacie lecą. No, patrzy i myśli, ale co tu robi świnia? Wstaje, już podchodzi, żeby ją przypuścić, a ona staje na dwóch nogach i mówi: dzień dobry. Na co? Świnie nie robią. Na co Loket mówi: ale jak to? A to nigdzie nie rozumiesz. To ta świnia gada. A świnia na to naturalnie, że gadam i chciałbym zebrać swoje zamówienie. Na co barman pyta: co podać? A świnia mówi: chrum.